jedziemy na tą Grecję. Już pany zjeżdżam z drogi. 2 miesiące bez treningu, bez ćwiczenia, bez kabaretów. Volvo! Cześć! Coś się zepsuła? Nie wiem, chyba nie, no gdzie Volvo się nie psuje? A już chciałem sobie zdjęcie zrobić z laptopem i napisać Ci, że szef kazał ograniczyć prędkość na 85. Kurde, nie, moja szefowa nie z tych szefów. Powodzenia, trzymajcie się. Serwis mobilny Volvo. To było. Jezu, jakie ja mam w życiu szczęście. Ja nie wiem, dlaczego ja mam takie w życiu szczęście. Z pewnością jestem dzieckiem szczęścia. To już od dawno wiem. A to jest niesamowite, jakie mam szczęście do ludzi. Ale mój Volvo stał w takim pięknym miejscu. Dziękuję Gniotpol za to miejsce na weekend. Typowo ekspozycyjne przy autostradzie A4, przy której jeszcze często są ostatnio akurat korki, bo jest tam zwężka. Wszyscy widzieli mój zestaw. Wszyscy teraz zrozumieli, gdy na żywo zobaczyli, czym ja się tak zachwycam. Przecież on jest taki piękny. Ja wiem, że już część z Was ma dość... Skręć w prawo, Opolska. Ma dość tego mojego zachwycania się tym. Ale słuchajcie, jakbyście sobie osiągnęli taki cel życiowy, to też byście się cieszyli. I będę się cieszyć tym Volvo. Nie wiem do kiedy, aż kupię nowe Volvo. Teraz się będę cieszyć 2 Volvami. To jedziemy na załadunek. Ładunek ma być gotowy nie szybciej niż o 3. No ja się tu jeszcze zagadałam trochę z moim kolegą, który mi daje ładunki. Także widzę, że będę gdzieś na 3:30. Ale to nic. 3 to jest ta godzina, od której powinna być najszybciej, a mogła być do wieczora, więc fajnie. Wjeżdża, a tu się pewnie melduje, to ja też tak sobie stanę na poboczu. Pora się zameldować. Coś odblaskowego się wystroić. Dobra, jestem zameldowana. Tak się zdarzyło, że kierowca przed akurat utknął z pauzą, więc kręci pauzę. A mają wolne, więc od razu mnie biorą z biegu pod rampę. Jest tak. Musimy to zrobić tak, że po pierwsze cofniemy. Mamy się zważyć, mam wjechać na wagę, wysiąść z wagi, a to auto jedziemy. Z panią się mówiłam tak, że zajeżdżam na wagę, wychodzę z auta, ona mnie zważy, popuści za mną szlaban z tyłu i tutaj będę mogła iść dalej. Co? Tam szlaban czy nie? Chyba tyle co. Ajajajajajajajaj. No dobra. Ale lepiej się nie dało. No więc jest. Jedziemy dalej. Tylko do przodu. Żeby nie pomylić. Tak, Boże, wiem. Ale mógłbyś mi podarować, no przynajmniej jak jadę 20 na godzinę. Taka ładna firma, elegancka. Tu po lewej to normalnie jak lotnisko. Może to było lotnisko. Czyli ty mówisz, że tak? Nie powiem, że jest tu zbyt dużo miejsca, ale nie ma też wcale mało. Brakło mi dosłownie metra, żeby ustawić przyczepę idealnie do sypania, bo ja zawsze mówię, że w trudnych sypaniach kluczowa jest pozycja wyjściowa. No nic, po prostu poprawię na 2 razy. Bo mi brakło
Tyle to na pole, to z gruzem jest. Co na pole będziecie patrzeć. Wiecie co, mi to się zawsze te rampy mylą w oczach. Patrzę sobie na linię, już wiem, w które linie mam celować, ale później zaczynam cofać, to mi się wydaje, że w końcu cofię w jakąś pomiędzy rampami, a nie w to, co trzeba do rampami, po rampy. Okrzyczcie mnie za to, że chodzę w butach zwykłych, zamiast roboczych. Po dupie powinnam za to dostać. Muszę tylko skarżyć do szefowej. Zrobię zdjęcie i powiem to, wyślę do szefowej. Powiem, szefowa, patrz, co ten twój kierowca robi. Popremi mu. Dobra, jest już załadowana. Idealnie wyszło. 39 ton. Teraz papiery. Powiem wam szczerze, że muszę się nauczyć przywiązywać większą wagę do papierów, bo naprawdę na gabarytach był luz, jeżeli chodzi o papiery, to wszystko szło, że tak powiem, bardziej elektronicznie, więc nie było jakiegoś takiego nacisku strasznego. CMR-ka wiadomo musiała być wypisana, ale zazwyczaj były tylko same podpisy z datą na budowie i tyle starczało. A teraz wam powiem, kurczę, że to trzeba wszystko odbijać. Generalnie to po prostu trzeba być bardzo dokładnym, czego ja nie mam w tych papierach, więc pewnie się w końcu kiedyś tak zdarzy, że mi ktoś nie zapłaci, bo mi będzie brakować gdzieś jakiejś pieczątki. Co słyszałam, w transporcie europejskim jest częstym procederem. Robota zrobiona, ale jakiegoś podpisu nie ma i koniec. Dobra, są 3 CMR-ki. Dobrze. Teraz jeszcze tutaj wpiszę tablicę rejestracyjną. Zrobiłam sobie taką pieczątkę. Chyba już wam o tym mówiłam. I taką pieczątkę zrobili, że ona w ogóle nie odbija. No dobrze, wygląda na to, że mam wszystko teraz już. Co dalej? Już wam opowiadam, co dalej. Dobra, bo dzwonili do mnie jeszcze z Eurowagu, bo wiecie, te wszystkie opłaty. Ja wiem, że to jest taka sama trasa, jaką robiłam w przygodach trackerki. Mianowicie, jak jechałam pierwszą trasę do Istambułu, no to w większości taka sama, tylko tam dopiero już na południu ja jechałam na lewo na Turcję, a tutaj pojadę na prawo na Grecję. Ale wtedy wszystkim, całą organizacją formalną i doglądaniem wszystkiego zajmowała się firma i mój dyspozytor, a teraz jestem sama ze wszystkim, a poza tym to już było rok temu, więc ja tak dokładnie naprawdę nie pamiętam wszystkiego. Nie pamiętałam, gdzie co, jakie opłaty były, więc już teraz tak. Co jest dla mnie najważniejsze, to, że na Bułgarię działa moje urządzenie, które mam z Eurowagu. Na Rumunię i winietę i most też sobie wykupuję przez Eurowag, przez system, więc będę miała z głowy. A na Grecję, no to tam już się płaci kartą lub gotówką. Więc to, co najważniejsze, Węgry też jest urządzenie Eurowag, także to jest jedno urządzenie, które jest na większość krajów. Tylko najgorzej jest to, że sobie Czechy za późno zamówiłam, bo jest tak u nich, że jak się zamawia, można przez nich tak naprawdę zamówić sobie urządzenie na Czechy i wtedy ono drugiego dnia jest gotowe do odbioru i wtedy cała ta opłata idzie też od razu przez system, także nie trzeba sobie rozbijać faktur, opłat i tak dalej, co mnie bardzo cieszy, bo im mniej faktur, im więcej rzeczy na jednej fakturze, to jest po prostu dla mnie wielkie udogodnienie i odciążenie, więc jest tak samo ze Słowacją, tylko że widzicie, ja sobie za późno ogarnęłam, no ale nic, to dzisiaj sobie jeszcze sama ogarnę urządzenie, jak będę wyjeżdżać, to sobie oddam urządzenie, zamówię sobie przez Eurowag, także następnym razem już będę miała po prostu wszystko w jednym. Dobra, sprawdzamy te papiery. Ja mam tak, bo po prostu jak zobaczyłam, że jest jeden do drugiego się przykleił, to już mi serce stanęło. Mamy wszystko. Nie wiem, jak sobie poradzę tej trasy, ale jak to się mówi, starczą albo na tarczy. Co na pewno musimy kupić to.
dodatkową gaśnicę, bo ja mam tutaj jedną, a już mi powiedzieli, że na Rumunię trzeba dwie. Naklejki, dwie. Jedna z taką ciężarówką, długa ciężarówka, pomarańczowo-czerwona na tył. To jest też albo na Bułgarię, albo na Rumunię. I jeszcze te takie ograniczenia prędkości 60, 70, 80 na przyczepę. To też jest na Rumunię czy na Bułgarię, już nie pamiętam, ale w każdym razie będę musiała kupić na granicy. Jezu, jak tą trasę przeżyję, to ja już cały transport przeżyję. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem dokąd dojedziemy, ale powiem wam szczerze, że chyba aż tak strasznie daleko się nie będę zapuszczać, bo będę chciała dojechać może gdzieś do końca Węgier, ale to jest też ciężka trasa wolna, więc ja jestem o 6 rano się obudziłam, nie musiałam wcale tak wstawać, ale wcześniej się obudziłam, więc nie wiem. No dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Nie wiem, czy chcą, żebym wjechała na wagę, czy nie, no ale jak się wjeżdża zazwyczaj na wagę, to też na wlocie też się to robi. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Dobra. No Volvi, teraz jak już nam otwierają. No to teraz możecie coś powiedzieć, bo włączyłam kamerę. Pozdrawiamy panią Iwonkę i pozdrawiamy kierowców od nas z firmy, która znajduje się w Rudzińcu. Nie będziemy podawać nazwy Boroto, ale chłopaki na pewno będą wiedzieli. Także pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i niech się tam Volvinka spisuje. A, dziękuję, dziękuję. Będzie. Nie wiem, czy tutaj będzie, on mówił na Shellu, ale na 300 to wypada tutaj. Mogło mi się pomylić, no nic, spróbujemy, zobaczymy, może jest ten kantor, jak będzie to wymienimy kasę, jak nie, to wymienimy, gdzie idzie. Jezu, patrzcie, co za czasy, że ja gotówkę przy sobie noszę i to tak dosyć sporo tej gotówki. Znaczy nie noszę, tylko teraz dzieją. Dobra, zostawimy postawówki, awaryjne. Zaczynałam się od wjazdu, ale na wszelki wypadek. Ach, jeszcze pewnie maskę trzeba włożyć, co? Niestety kantoru nie było. Pieniądze przyniosą z powrotem, a zamiast tego to co? McDonald's wylądował. Ale co zrobisz? No nie ma kiedy. Na załadunku sami widzieliście. Ugórniałam opłaty na te wszystkie kraje po kolei. Nie było kiedy, a coś trzeba jeść. Zatrzymałam się teraz jeszcze, żeby sobie dokupić drugą gaśnicę. Bo tak mi napisali na internetach, że w Rumunii potrzeba mieć dwie gaśnice, 2 kg, więc kupię, ale tu mają tylko małe. Ale wiecie co? To już czuć zimę. Góry blisko, ale kupiłam sobie też płyn do spryskiwaczy. Wracam jeszcze po kawę. Jeden płyn, a później coś tam włożę. Dobra, mam kawę, można lecieć. Czy wiecie, że ja jadę do Grecji? Jezu, co ja narobiłam. Z YouTube'a nie szok takie rzeczy widzieć na drodze. Panewki. I właśnie, że granica, prawie że tu jest ten pierwszy parking, który ja zawsze mylę z tym, na który chcę wjechać. Tym razem już nie pomylę i pojadę sobie troszkę dalej. Tu jest tylko parking. Już się przestraszyłam, że znowu się teraz jakoś pomyliłam, ale nie dobra. My sobie zjedziemy tu na prawo, można, prawda? To co? Gdzie mam stanąć? No nic, nie mam opcji, tam wszędzie zajęte. Stanę tu na osobówkach. Ale to trudno. No dobra, w związku z tym, że sobie nie aktywowałam odpowiednio wcześniej tego na moim koncie. O, przyjdę ciężarówka, już całkiem dobrze.
nie próbowałam sobie tego odpowiednio wcześniej w moim tym koncie klienta na Eurobagu, to muszę sobie teraz wyrobić ręcznie. Ale już później sobie zrobię, zamówię i będę miała z głowy. Ale wiecie co? Tutaj pachnie po prostu zimą. Zimą i śniegiem. Buch. Ja tutaj zawsze czułam takie choinki, ale dzisiaj dosłownie zima. No i już, załatwione. Pani była bardzo miła, tak się podpisywała. To mój samochód i tak dalej, i tak dalej. No, załatwione. To jest granica Zwoleń. Tutaj 24 na dobę można właśnie sobie ogarnąć opłaty drogowe. To takie, wiecie, jakby ktoś potrzebował. Za boksa kaucję 50 euro można płacić czy to gotówką, czy kartą zwykłą, kredytową na przykład. Paliwową nie można, ale doładować już można. Zaniosę sobie to. Tu mam jeszcze mapkę, gdzie można doładowywać. Urządzenie to wygląda tak. Oczywiście zapalniczkę. O, a Volvo co? Co to Volvo? Co się stało? Ach, przecież ja cię zostawiłam na awaryjnych. Jezu. Dobra. Ładuje się. Jezu. No to ładnie mam szybę zaklejoną. Trzeba to wszystko uporządkować jakoś, ale jak? No nic, tutaj ustawiłam liczbę osi przyczepy. Zobaczymy, kiedy załapię. To już załapało. No dobra, pauza minęła. Można jechać, już zaczęło mi się zimno robić z tego wszystkiego. Czy ja tam teraz przyjadę? Tutaj wszyscy wpadają na ten parking, doładować, czy tam wyrobić sobie myto. I jadą dalej. Powiem wam, że ja tak po Słowacji to średnio lubię jeździć, głównie przez to, że te drogi są ciężkie. Teraz mamy jakieś niecałe 300 km do Budapesztu, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to zrobimy za 4,5 godziny jazdy. Ta droga jest tutaj naprawdę ciężka. Ja już jechałam nią kilka razy. Nie lubię tej drogi. Nie wiem, jak tam będą remonty jeszcze, bo ja pamiętam, że w tamtym roku przynajmniej tam były jeszcze remonty takie po drodze. Most rozebrany, ciasno było chwilami. Teraz, a druga kwestia jest to, że tutaj ta Słowacja ma jakoś tak dziwnie mosty poznaczane i tonaże czasami na drogach. I efekt jest taki, że nawigacja kompletnie nie chce puszczać drogą, którą tak naprawdę można jechać. Kurde, skleiło mi się to. I kombinuje, nie? I powiem wam właśnie, że no i generalnie to po prostu nie lubię, bo mi nawigacja miesza. Z Czechami jest już widać, że dużo lepiej, ale ta Słowacja dalej jest taka, kurde. Ja nie wiem, co oni tam wymierzyli. Ale dobra, jedziemy. I co? Przyciśniemy się tutaj? Jak widzicie? Pewnie tak, chociaż powiem wam szczerze, że nowym zestawem to żadna radość się przyciskać tak ciasno. Da. Z przodu jest luz, ja wiem, ale z lewej strony mam 10 cm pewnie. No dobra. Jak tutaj fajnie zestaw oświetlony, nie? No dobrze, to witamy nie w Czechach, Jezu, w Słowacji. To jest zdecydowanie najgorszy odcinek trasy. Jeszcze kawałek przed Kramnicą, Słowacja. Jeszcze towar dosyć wysoko załadowany. Kurczę, prawie jak wieczna zmarzlina. O, widzicie? I kolejne 25 ton, które robi problem nawigacji. Wszyscy tędy jeżdżą, a 25 ton stoi. Wcześniej 18. I cały ruch idzie ten. Nie wiem, czy dobrze że jadę nocą, czy nie. W dzień pewnie jest dużo większy ruch. Ale nocą może widać, tak się nie zna trasy, tak jak ja. To mi jest ciężko. Ale z drugiej strony pamiętam, że jak w tamtym roku jechałam jakoś tak o bardziej cywilizowanej porze, to była po prostu masakra. Droga jest wąska, są przechyły, jest dużo ciężarówek, to wtedy jest naprawdę super ciężko. Mogę jechać teraz.
była przed nami policja słowacka, ale myślę, że już nie mieliby za bardzo gdzie mnie zatrzymać. Kilometr do granicy. Kilometr do granicy węgierskiej. No i granica. Słowackie my to wyciągamy. Do widzenia. A jak tam? Moje totalnie for Europe. Muszę tutaj zatrzymać, dać mu czas, żeby się... A, jest! Na zielono! Ura! Mam opłatę na Węgry, super. Mogę jechać. No to dobra, to teraz już spokojnie jadę bez zatrzymywania się. Do Budapesztu. Muszę wam powiedzieć, że to jest ciężka trasa, ale ja wiedziałam, że to jest ciężka trasa, więc została mi jeszcze godzina jazdy. 64 km do Budapesztu, tak? Oj nie, 86. No dobra, gdzieś do godziny stajemy w każdym razie. Będzie już godzina około 3, czyli będę miała... A, gdzieś jeszcze 9 wykręcimy. Żeby jak najszybciej też wystartować w dzień. Później już będę 11 kręcić. Patrzcie tu, co się stało. Karta nieważna. Wywaliło. No i tym oto sposobem właśnie. No i tym oto sposobem mam bałagan z tyłu. Rozpoczynam trzecią kartę kierowcy. Trzecią kartę kierowcy. Czy wy rozumiecie? Ile lat ja już jeżdżę? A tam takie miała PL, a to ma G2. Ciekawe. Skończona, wyjeżdżona. Chociaż w sumie 1 rok nie wyjeżdżony z niej. Złożymy. Trzecią piątkę, jedna karta kierowcy. Taka, widzicie, jedna karta. W ogóle bardzo to moja stara karta. Ale dobra, powiem wam, teraz mam jeszcze kolejny dylemat. Mianowicie, o Jezu, czy zostać już tutaj na pauzę, czy zrobić 4-5 i jechać dalej? Tak widzę, że śpią wszyscy przy drodze i jakoś ich nie okradają, to nie wiem. Może i mnie też nie okradą, tym bardziej, że już jest godzina 3. Jak myślicie? Chyba ja sobie tutaj zostanę, wiecie? Bo to jest tak, jest godzina 3, czyli równie teraz zakończę to. Zakończę 3 godzinie, czyli o 12 jestem gotowa do jazdy. A jakbym miała zrobić 4-5, wtedy jeszcze dojechać gdzieś do jakiegoś parkingu, a parkingi tak zawalone. To stoimy tutaj. Na poboczu, a to jest takie gigantyczne pobocze pod gabaryty. Jest duży ciężarówek, więc jakoś to będzie, nie? No, a ten mój w końcu... Tak to wygląda koniec końców. Widzicie? Od razu na granicy mi się zalogował. Liczba osi. Klasa Euro 6, oczywiście najwyższa. No i tablice rejestracyjne, Hugo. No dobrze, ciężki był to dzień, o czym mnie tak przez chwilę piekło, już z paniem nie brało. Zjadłam jakieś cukierki, które wzięłam dla dzieci, dla Rumunii. Nie jestem zwolenniczką rozdawania cukierków, ale kierowcy mówią, że jak dziecko ma w ręce kamień, no to w sumie nie ma się nic przeciwko rozdawaniu tego cukierka. Więc zjadłam część cukierków dla dzieci rumuńskich. Dobra, panem. Idę spać, ale jestem zmęczona. Ale od jutra już będzie lżej. Dobrze, że się wszystko udało. Opłatę na Słowację zrobiłam. Węgry mi chodzą, czyli teraz i na jutro Rumunia, ale to też zrobię przez stronę Eurowaga. Wykupię sobie winietę i wykupię most. Gorzej, że nie dało mi się kupić euro, nie mam za bardzo gotówki w euro. No nic, zobaczymy, jak przeżyjemy bez gotówki. Najwyżej nie przeżyjemy. Dziękuję, dobranoc.